Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami Życia na Filipinach. Wtorek, chwilę po 7. Na samym początku dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, bo ostatnie filmy były ciężkie. Za wszystkie wspierające komentarze, z całego serca dziękujemy. Witam nowych subskrybentów, a dzisiaj ten dzień, kiedy zabieram się do Dumaguete. Ernestin zostaje jeszcze w domu. Siostra z Singapuru przyleciała, zostaje jeszcze z mamą, z drugą siostrą, może na jakiś tydzień czasu, ale ja nie mogę sobie na to pozwolić, bo budowa stoi nasza, na zewnątrz budują dalej, ale po prostu trzeba jechać i coś pociągnąć do przodu, skoro żona za tydzień ma wrócić. Także dzisiaj będziemy brali prom z Dumaguete do Siquijor i jechali po prostu do domu. Zobaczymy, co przyniesie dzień. Z ciekawych rzeczy w domu zwróciłem uwagę, jak tutaj jest rozwiązana kwestia stropu na piętrze. Jak widzicie, są wypuszczone belki na kolumnach. Nie powinno tak być, że zbrojnie wystaje, bo to rdzewieje i potem cało w środek wchodzi. No ale jaki niski jest strop. Czyli nie trzeba lać takiego wysokiego stropu i sufitu. Ważne też, jaka tutaj jest różnica odległości między narożnikiem a środkiem budynku i to wypust. Myślę, że na ponad 60 cm on tutaj tak jest, więc skłaniam się ku temu, żeby u nas też zrobić taki wypust, przynajmniej z jednej strony, bo zawsze to, jeżeli tam całe to pomieszczenie ma jakieś 3,80 długości, przyjmę, że niecałe 4 metry i pół metra w tą stronę, no to jest trochę dodatkowej powierzchni podłogi, z której można ewentualnie coś skorzystać. Dobrze, będziemy jechali do portu wcześniej, ogarnąć bilet na prom na 10 i po prostu pakować się, pakować zwierzaki, bo zwierzaki wracają ze mną. Jutro w środę mamy kontrolę u weterynarza z musem, więc wszystkie zwierzaki wracają dzisiaj ze mną na Siquijor, a żona zostaje w Dumaguete z rodziną. Jak przyjdzie dzień, kiedy po prostu wróci na Siquijor, to ją odbierzemy z portu bez problemu. Myślę, że bez problemu. Jedźmy. Korzystając z okazji, że jestem w Dumaguete urodziny, spytałem brata, bo jest po 7, mógłbym jechać już teraz samochodem do portu, brać prom na 10 i czekać ze zwierzakami 2,5 godziny w porcie, ale pojedziemy motorkiem z bratem i... Can we go with motorbike? Motor, tak? Yeah, it's faster. Więc pojedziemy motorkiem do portu i wrócimy już z gotowym biletem i pojadę wtedy w chwilę po 9, po prostu wyjadę stąd, żeby bezpośrednio załadować się na prom. Ay, balabag na! Balabag po nga ba?
Straight? Straight, yeah. Ah, yeah. Ten. Or straight to Montenegro, it will be on the left. Ah. There? Here. It will be here, somewhere here. Montenegro. Ah, niluwag galan. No i jesteśmy na miejscu, zobaczymy jak szybko pójdzie z biletem. Zajęło to 3 minuty jak zwykle, jak jadę samemu. Nikt nie był zainteresowany nawet moim paszportem, sprawdzili tylko kwity od samochodu, spisali i wracamy do domu. Jest za 28, także mamy dobry czas, wracamy do domu. Jedziemy do portu, jest po godzinie 9:05. Jedziemy do portu, powinniśmy bezpośrednio wjechać do portu i zaraz na Łódź. Kiedy dołączy do mnie żona? Jeszcze dokładnie nie wiemy, bo dobrze jakby pobyła trochę z mamą. A poza tym wiecie, no przyjedzie tam i tam nie ma warunków, jedyne co będzie robić to siedzieć na tarasie cały dzień, bo wszystko inne jest w kurzu. Nie ma kuchni, żeby coś ugotować normalnej. Musi trochę postęp prac pójść do przodu i wtedy żona może sobie spokojnie do mnie dołączyć. Jedziemy. Dobrze, przyjechaliśmy pierwszą bramkę. Dumaguete. Jedziemy do drugiej, już bezpośrednio do terminalu, bo teraz wjechaliśmy tylko do portu. Tutaj można wjechać, odstawić ludzi, na przykład pieszych. A teraz wjeżdżamy już bezpośrednio do terminalu. What? People's dog? They have permit. Veterinary? Yeah. Where's the shipping permit at? And no one told me about shipping permit. They just Shipping, you can get the shipping permits in our veterinary office. Outside. Do I have time for that? It's half hour to the boat. We have 30 minutes. Yeah. But I can sure if they can issue Okay. for release. Okej. No i problemy. Miałem bilet na 10. Pojechałem do portu, było jakoś 9:30. Przejechałem przez pierwszą bramkę. Dojechałem do drugiej, gdzie już jest boarding. Ale dzisiaj w Dumaguete bardzo szczegółowe kontrole. Już wiedziałem, że będzie problem, jak przede mną trzepali pick-up. No i jak podjechałem do bramki, no to pierwsze co, kazali mi otworzyć walizkę, która jest z przodu. Otworzyłem walizkę, nie było problemu, nie zlokalizowali kota, kot siedział cicho, także chociaż z tym jest na razie plus. Ale zobaczyli psy. No i spytali o pozwolenie na shipping, na przewóz psów. Pokazałem im dokumenty, które mam z Sikihoru. No i okazało się, że papierologia. Że te dokumenty nie są ważne z Dumaguete na Sikihor. No i odesłali mnie do publicznego weterynarza w Dumaguete. Nie jest to daleko. Nawigacja pokazuje chyba 8 minut jazdy z portu.
ale korki jak nie wiem, bo ten publiczny weterynarz główny w Dumaguete jest oczywiście w najlepszej lokalizacji, przemyślanej, z ironią. W samym środku public market, w samym środku rynku głównego w Dumaguete. Młyn jak nie wiem. No i nie dałem rady tego załatwić przed godziną 10. Jak tylko tam wjechałem w ten młyn, to rozmawiałem z Ernestin na telefonie. No i powiedziała, że jest możliwość przebukować bilet, tylko muszę jechać jeszcze przed 10, być na miejscu w Montenegro w biurze. No i udało się przebukować bilet na godzinę 14. Wróciłem teraz do domu rodziców. Brat zaraz wsiądzie na skuter, pojedzie do weterynarza, bo mama dzwoniła, powiedziała jakaś sytuacja i nie powinno być żadnego problemu z zostawieniem tego kwitu. Pojedzie motorem, żeby miał dogodniejszą możliwość zaparkowania. Załatwi ten papier. I mam nadzieję, że o 14 uda się wypłynąć. Że jak już mnie raz przetrzepali, to już będą wiedzieli i nie będzie trzepania takiego szczegółowego drugi raz, że nie zlokalizują kota. I że wjedziemy na łódkę. Jak już załatwimy ten papier, to muszę wjechać do portu przez pierwszą bramę. Tam jest dodatkowe biuro weterynaryjne jakieś, które daje ten kwit na pozwolenie na wywózkę. Kolejne. Podejść tam do okienka, załatwić tą papierologię i dopiero z tymi papierami oficjalnie psy mogą wyjechać z Dumaguete. O mój Boże, to miasto jest tragiczne, jeżeli chodzi o korki, jeżeli chodzi o hałas, jeżeli chodzi o ruch, jeżeli chodzi o ilość motocykli, samochodów, tego wszystkiego. Jeździ się tu tragicznie, bez dwóch zdań. Najgorsze miasto do jazdy samochodem, w jakich kiedykolwiek jeździłem. Nawet rozkopana Łódź, gdzie wieczny remont i stanie w korkach, to jakoś płynniej to idzie niż tutaj. Jak wiecie, dodatkowo problem z chłodnicą, gdzie taka powolna jazda w korku nie służy samochodowi, no bo nie ma powiewu powietrza, który dodatkowo chłodziłby chłodnicę. Otulałby ją powietrzem podczas jazdy. Więc miałem jakieś 5 przystanków. Bo widzę od razu, jak temperatura rośnie. Jak temperatura rośnie, to wystarczy stanąć, podnieść fotel, odkręcić korek od chłodnicy. Nic mnie nie poparzy, bo to znaczy, że woda już cała wyszła z chłodnicy wężykiem. Dolać wody i jechać dalej. No ale na tą wycieczkę do portu i z powrotem zużyłem 4 litry wody z baniek. Chociaż w pierwszą stronę, jadąc do portu, dojechałem do samego portu, dopiero w porcie dolałem wody, ale potem jeżdżąc po mieście, no to jest tragedia. Dobrze, zobaczymy, czy się uda. Dobrze, udało nam się przejechać przez odprawę, przez bramki, przez boarding. Czekamy na łódkę. Znaczy na załadunek na łódkę. My płyniemy tą prawą, Reina Neptuna. Pogadamy trochę więcej już na łodzi o różnych sprawach i o tym, jak dzisiaj wygląda ta przeprawa, bo dzisiaj było trochę trudniej niż zwykle. Dużo trudniej niż zwykle w sumie. Zaraz wracam. Dobra, jesteśmy na łodzi. Chyba widać, że ze mnie pot leje. Leje mi się z czoła, leje mi się po klatce, kleje się do fotela. Dlatego lubię pływać porannym promem, możliwie jak najwcześniej. Bo te w granicach 10-14 to jest tragedia, a przez to, że było jak było dzisiaj z psami, no to został mój bilet przesunięty z 10 na 14. Sam go przesunąłem, nie został przesunięty. Cała sprawa rozchodziła się o taki kwitek. Już wam pokazuję. Papierologia, głupota, wiadomo, w każdym kraju. Czy Polska, czy Norwegia, czy Filipiny, wszędzie ta pieprzona papierologia, bezsensowna praca, ludzie siedzą na bezsensownych stanowiskach i wypisują bezsensowne kartki, niszcząc lasy. Mieliśmy dokumenty.
z Lareny, które wyrabiałem na Sikihorze. No i jest taka kartka papieru wypisana długopisem. To musieliśmy uzyskać od weterynarza w Dumaguete, żeby uzyskać to, różową kartkę. I z tym psy mogą wsiąść na pokład, mimo że ta kartka z Dumaguete nie różni się niczym od kartki z Lareny, jeżeli chodzi o to, co tam się dzieje. Przecież tam się nic takiego nie stało z tymi zwierzakami w międzyczasie, są poszczepione. No ale mniejsza, z biurokracją się nie wygra, w żadnym kraju się z biurokracją nie wygra. No ważne, że udało się to załatwić z lekkim opóźnieniem. Będziemy teraz przeżywać katusze w samochodzie, bo będzie gorąco podczas drogi na promie, podczas jazdy. Ale będziemy w domu. Ostatnie nawiązanie do całej ceremonii, w której brałem udział. Gdyby nie ubezpieczenie, w tym momencie dam sobie 10 sekund ciszy i po prostu wkleję Wam kilka zdjęć, bo nie mam tego folderu ze sobą. Dobra, wracamy. Gdyby nie ubezpieczenie, a właściwie taka umowa, którą zawierasz z firmą, nie do końca rozumiem, jak ta firma funkcjonuje, bo wydaje mi się, że w Polsce nie jest to tak rozwiązane. No ale może przez to, że tu jest większy rynek, jest ponad 100 milionów ludzi, to po prostu mogą sobie na takie coś pozwolić. A mianowicie, przyjmijmy, że chcę wykupić sobie tą umowę. To nie nazwę tego ubezpieczeniem. Nazwijmy to ubezpieczeniem, bo Cię zabezpiecza, no ale to nie jest takie typowe ubezpieczenie. No więc na okres 5 lat umawiasz się, że wpłacasz tą odpowiednią kwotę pieniędzy, która jest tam wypisana w tych tabelkach, i po 5 latach masz jakby wykupiony swój bilet. Ten bilet upoważnia Ciebie, jak już Cię nie będzie, a raczej Twoją rodzinę zapewnia o tym, że będziesz miał zapewnione. Będę używał innych słów, bo jak zauważyliście, ze względów moralnych, ale również ze względów takich, że reklamodawcy nie chcą takich reklam wstawiać na YouTubie. Filmy, które były przez ostatnie dni, nie są objęte żadną monetyzacją. Jest to dla mnie całkowicie zrozumiałe, ale szkoda, że przez jedno głupie, może nie głupie, przez jedno słowo tutaj się do czegoś doczepili. A mianowicie pudełko, które kupujesz dla siebie, jest w to wliczone. Miejsce, w którym to pudełko będzie stało, te 4 dni są wliczone. Tata był dłużej w kaplicy, więc były dodatkowe koszta. No ale sam fakt, że takie ubezpieczenie jest naprawdę dużą oszczędnością, a jeszcze jak zobaczyłem ten folder i jakie tam są ceny za taką usługę, to przyjmijmy, że mam teraz, nie przyjmijmy, tylko no mam 33 lata obecnie. I już teraz za gotówkę mógłbym sobie to opłacić po prostu z góry. Tam jest chyba bodajże 57 tysięcy peso w tym najniższym pakiecie. I to już daje możliwość, że dostaję ten, powiedzmy, bilet, tę umowę, że jak kiedykolwiek będę miał, nie wiem, 100 lat, to za te prawie 70 lat, za 67 lat mój bilet będzie ważny. I jak ja to myślałem w głowie, jak rozważałem to w głowie, że przecież wartość pieniądza i tak dalej, roboczo godzin się wszystko zmienia z biegiem czasu, a na przestrzeni takiego czasu jak 10 lat, 20, 50, 60, no to jakbyś miał to za darmo po prostu tą usługę, to się to bardzo opłaca. I wydaje mi się, że wszyscy Polacy, i nie tylko Polacy, wszyscy imigranci, którzy na Filipinach mieszkają na stałe i planują tu mieszkać i planują spędzić tu resztę swojego życia, prędzej czy później o takim ubezpieczeniu powinni pomyśleć. To nie jest oczywiście tak, że ja już sobie to ubezpieczenie wykupiłem, bo jak najpierw muszę tutaj chwilę pomieszkać, muszę wiedzieć, że to jest moje miejsce na ziemi i że tutaj będę już zawsze. Rozumiem? Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, co mówię, mając na myśli zawsze. I wtedy za gotówkę można sobie taki program wykupić. Jak płacisz gotówką, to masz jeszcze 10% upustu od tej ceny. Czyli tam bodajże było 57 tysięcy w najniższym pakiecie, płacisz gotówką, masz 5700 peso jeszcze obniżki, czyli niecałe, czyli tam ponad 52 tysiące peso za całą tą imprezę. Czy nie całą imprezę, bo to jest twój wkład po prostu w to.
I rodzina jest odciążona już od jakichś kosztów, od jakiejś organizacji. Bo tata miał ubezpieczenia i bardzo to pomogło. I tak koszty były spore, no bo i kaplica dłużej, i rodziny sporo. I tak jak widzieliście, to nie jest tak w Polsce, że zrobisz jedną stypę w restauracji i to jest wszystko. Tutaj dzień w dzień w kaplicy ludzie dostają jedzenie, na koniec też w domu. No ale jest to trochę inaczej zorganizowane. Nie spotkałem się w tym w Polsce, w mojej rodzinie, że jak przychodzi taka okoliczność, to wszyscy z rodziny, kto ile ma, tyle wysyła. Jest osoba upoważniona do zbierania tego funduszu, zarządzania nim. W tym przypadku była to moja żona Ernestine, bo generalnie wszystkie córki postarały się w tych trudnych chwilach jak najbardziej odciążyć mamę organizacyjnie. I to córki jeździły, córki załatwiały, córki pilnowały, żeby było tak jak było, żeby wyglądało tak jak to wyglądało. I Ernestine miała bardzo dużo na głowie ostatnio. Od dnia, w którym tata zaniemógł, nie chcę używać tych słów po prostu w tym vlogu. Od tego dnia jest liczone 40 dni modlitwy w domu. Nie od daty pogrzebu, tylko od daty, kiedy po prostu uszło życie. 40 dni modlitwy w domu. Modlitwa wieczorna, raz wieczorem. To nie tak, że cały czas się trzeba modlić, ale te 40 dni jest zdjęcie, świece się palą. Nie wiem, czy wypada tak powiedzieć. Chyba wypada. No bo jak już się poznałem z żoną z Ernestine, no to już wtedy tata miewał takie gorsze momenty, że w szpitalu taki bezdech, że tam podpinany pod tlen, do domu aparaturę tlenową. I już od wtedy było wiadomo, że może czas nie ma litości. Trafiła się ta duża choroba, co pozamykała granice. Jak tylko to zniknęło, to zdecydowaliśmy się od razu lecieć na Filipiny na wakacje z taką myślą w tle głowy, że może to ostatnie spotkanie z tatą. Ale udało się, powalczył jeszcze trochę, poczekał na nas, aż przyjedziemy na Filipiny. Pożyliśmy jeszcze w jednym domu prawie 2 miesiące. Spędziliśmy jeszcze trochę czasu z tatą i dopiero wtedy to jest może zły dobór słów, no ale cieszę się, że wyszło tak jak wyszło właśnie, że mieliśmy tą okazję i sposobność. Bo jak wiecie, Ernestine też bardzo długo mieszkała za granicą i nie miała w dorosłym życiu tak wiele czasu, bo jak już w młodym wieku, nie chcę wspomnieć dokładnie ile miała Ernestine, czy 16 czy 18, jak poszła do szkoły z internatem prywatnej i już od tego czasu nie mieszkała w domu. Także żona jeszcze miała czas w swoim życiu, że mogła jeszcze spędzić z tatą. To na pewno pozytyw całej tej sytuacji. No ale teraz już wracamy. Jeszcze nie odbiliśmy od brzegu. Wracamy już na Siquijor. I Boże, jak ja się cieszę, że wracam na Siquijor. Jeżeli Dumaguete miał być moim miejscem docelowym na Filipinach, to chyba już zatęskniłbym za Norwegią albo nawet za Polską, jakbym do Norwegii nie miał powrotu. Pojechać, cokolwiek tutaj załatwić, to jest takie utrapienie, takie korki, tak dużo ludzi. I tak jak wspominałem wam w jednym z pierwszych filmów na tym kanale, jak ja gdzieś jeżdżę samochodem, tak się rozglądam technicznie dookoła, po budynkach, po wszystkich, po drogach. Nie wiem, może to jest coś psychologicznego, bo są tacy ludzie, którzy mają takie coś, że albo po prostu spaczenie przez pracę,
Zwracam uwagę na różne rzeczy też takie infrastrukturalne. I Dumaguete jako miasto dla mnie w tym momencie ono nie ma żadnej przyszłości. Bo to miasto zaczęło rosnąć za szybko, a cała infrastruktura nie nadąża za tym, jak teraz się rozwija. Te wszystkie główne drogi w centrum, zaraz po bokach, jak jest jeszcze mały chodniczek, to jest mały chodniczek, zaraz po bokach sklepy, stragany, domy. Nie ma nawet jak tych dróg poszerzyć. A motorów, samochodów, wszystkich pojazdów z roku na rok po prostu przybywa i będzie przybywało w Dumaguete. I tu będzie taki Saigon i Armagedon za 5 lat. Nie wiem, co takiego musiałoby się wydarzyć, żeby to się zmieniło. Przez całą tą temperaturę kot jest dzisiaj niespokojny. Psy też są niespokojne, tylko odbijemy, to pójdę im dać wody kolejny raz. Przejeżdżając przez bramkę, wziąłem jedzenie dla kota suche, wrzuciłem mu do pojemnika suche jedzenie, bo wtedy jest zajęty, wtedy po prostu je przeżuwa, to nie miał czy, bo całą drogę gada. Tak, o tobie mówię, no. O tobie mówię. Teraz co możesz pogadać, jesteśmy na statku. Kurczę, jak my tam mamy na Skichorze cicho, spokojnie. Gdzie chcemy, możemy sobie pojechać samochodem. Nie staniemy raczej w korku nigdy. No rewelacyjne życie pod tym względem. W porównaniu tego, co jest tutaj. Nie no, to jest trochę... No myślałem, że to nie jest najgorsze miejsce. Są gorsze miejsca w Azji, dobrze o tym wiecie. Takie Indie albo jakiś Bangladesz, gdzie jest jeszcze więcej. Jeszcze przynajmniej tutaj nie ma tej kultury, że cały czas wszyscy nawalają w klaksony. Że cały czas, wiecie, jak są filmy jakieś z Indii. No ale tak jak dzisiaj musiałem chwilę pojeździć więcej niż zakładałem. To tragedia. Tragedia się tu jeździ. Tylko wcześniej rano albo w nocy można pojeździć po Dumaguete. No, za 5 minut powinniśmy odbijać od brzegu. Dobrze, następna rozmowa. Następnym razem pokaże się już na Skichorze. Co ciekawe, dzisiaj płyniemy innym promem. Ten, który płynęliśmy ostatnio, tylko jedną rampę, wjazd z jednej strony. A dzisiaj normalnie wyjechaliśmy sobie przodem, bo jest druga rampa, podpłynie drugą stroną i spuści nas przodem, nie trzeba wyjeżdżać cofką. Ale jest gorąco, no leje się ze mnie w tym samochodzie. Ale muszę zostać z wyżakami. Płynimy. I tak z kronikarskiego obowiązku tylko. Jak płynęliśmy do Dumaguete, no to naprawdę było wzburzone morze, naprawdę były fale. Bo jak teraz patrzę na te ciężarówki, które stoją po środku, to w tamtą stronę wszystkie były przełożone liną. To nie były pasy transportowe ściągane na klamrach, tylko linami były przewiązane, żeby mieć pewność i ustabilizować je, że one pod wpływem fali, jak gdzieś tam płynie statkiem, nie przesuną się na lewo albo na prawo, zmieniając środek ciężkości. No bo wtedy byśmy mieli taką samą katastrofę, jaka spotkała polski prom Jan Heweliusz, który płynął ze Świnoujścia do Istad w Szwecji. Nie pamiętam, w którym to było roku. No ale tam były problemy z balastem. Sam sobie statek był wątpliwej jakości. Wyprodukowany przez Norwegię, jeżeli się nie mylę. A do tego doszło właśnie to, że ładunek się albo był słabo zabezpieczony, nie pamiętam, albo się pozrywał z łańcuchów i dołożył po prostu balastu, że nie dało się tego promu odratować. W tą stronę wszystkie ciężarówki na środku po prostu stoją tak jak wjechały, mają tylko klocki pod kołami, jakby komuś hamulec zresztą nie działał. W każdym samochodzie postawiam klocki, ale nie ma tych pasów na środku, także naprawdę szczególne środki ostrożności brali, jak płynęliśmy do Dumaguete. Mniej więcej jak 20 minut powinniśmy już dobijać do Sigihoru. Jak poszedłem na górę do baru zakupić wodę zimną, 2 butelki, jedną dla siebie, drugą dla zwierzaków, no to stojąc na
na pokładzie, gdzie jest większy przewiew. To jest całkowicie inny komfort podróży, wiadomo. Tam to chłodne powietrze ze względu na pęd łodzi muska cię i nie czujesz tak tej temperatury. Ale siedząc tutaj na dole, na pokładzie, w samochodzie, to jest jak na patelni. Ale nie mogę zostawić zwierzaków, muszę doglądać zwierzaków. Kot połowę. 3/4 podróży latał po kabinie, dostał wodę, jedzenie. Zwierzaki dostawały wodę 2 razy podczas podróży promem. 20 minut do Sikichoru, powiedzmy, i jakieś 40 minut jazdy, jeżeli będzie bez przygód, i będziemy już w domu. Oj, marzy mi się zimny prysznic i chyba wszystkim zwierzakom marzy się cień i zimna woda z lodem. To pierwsze, co dostaną w domu. Wodę z lodem. Jak się nie mylę, ma małą linkę z czymś, co posłuży za pilot do dużej liny do cumowania. Chyba, że się mylę. Ale wydaje mi się, że powinni otworzyć te wrota. To się chyba furta nazywa fachowo. Furta? Coś mi się tak kojarzy. No, ale chyba dobijamy. Na pewno dobijamy. Wyciągają stalowe kołki z uchwytów. Nigdy nie byłem tak blisko, że oni mają to hydraulicznie po nowoczesnemu, tam łańcucha, jak to po prostu spadnie na glebę? Chyba nie. No tu takie łańcuchy zabezpieczające. Ale w jakim tempie to spadnie? Czy tam na górze jest drugi bolec? Co oni już te silniki odpalają w tych samochodach? Okna ma pootwierane, nie po to, żeby klimatyzację włączyć. Po co już ten silnik pali? Już nigdzie nie pojedzie, jak wszystko zamknięte. No, wyciąga ziomeczek. Hydraulicznych. Wiesz, normalna piłeczkę ma, dobrze wzięło, piłeczkę ma przy tej małej lince. Tam już widać nabrzeże przez szczelinę. I będzie rzucał. Poszło. Rzucił. Ciągną. Dobra, witamy na Sikichorze, zaraz zjeżdżamy. Poza tą małą linką ciągną wielką linę. Zakładają, nie pamiętam jak się ta metalowa rzecz nazywa, co wystaje z nabrzeża, co się cumy zakłada. Pierwsza ciężarówka, potem my. Dobrze, zjechaliśmy z promu. Wjeżdżamy na Sikichor. Bramki.
te fee, co się płaci w Sigihor. Ale to dziwne jakieś, że jak stąd płynąłem, to tu mi żadnego biletu nie sprzedawali. Dobra, druga bramka, jesteśmy na miejscu. Dobra, bez problemu wjechaliśmy. Port po lewej, masoński obelisk po prawej. Dowód, że jesteśmy na Sigihor, Sigihor. Pora dzwonić do żony, żeby się nie martwiła. Witamy z powrotem. Witamy z powrotem w domu. O, jak ja się cieszę. Mimo że pracy i wyzwań tutaj od groma, to i tak żyje się spokojniej niż w Dumaguete. Dość spory progres w czasie, jak mnie nie było. Już wam pokazuję, jak to jest to wymyślone. Wykopane. Z płaskowników stalowych porobione takie drabinki z prętami 12, są pospawane elki. Do tego dospawane w odstępach są pręty, które wchodzą w hollow bloki. No i pierwszy hollow block jeszcze jest zalewany, widzę, betonem do jakiegoś tam poziomu. Nie wiem, czy całkowicie będzie zalewany, czy nie. No ale jest początek pierwszej i drugiej ściany. Słupy są zabetonowane. To jest zbrojenie, które będzie narożnikiem. Tutaj będzie taras. Też są słupy do tarasu już przygotowane. No i na miejscu sobie robią panowie bloczki. Robią je na miejscu tutaj. Nie kupują ich nigdzie indziej, tylko robią je na miejscu. I takie wykorzystują. No moja budowa w środku stała. I zobaczymy, kiedy ruszy. No bo musiałem kilka razy stanąć w drodze do domu tutaj z portu, żeby dolać wody do chłodnicy. Także muszę pójść do wujka, bo potrzebuję kogoś, żeby jutro ze mną pojechał. Wujek pojedzie, nie wiem, na skuterze albo samochodem za mną, zostawimy samochód. Niech zdiagnozują, co tam jest, bo wiem, że na pewno z wężyka cieknie. Na pewno na uczeniu wężyka cieknie, ale nie jestem w stanie tego zrobić, bo tam coś kleili tym klejem, silikonem, tym wysokiej temperatury, czy nie wiem, co tam zrobili. No ale na pewno tam cieknie, bo widzę, że tam woda pod fotelem pasażera. I nie wiem, czy tylko tam. Także niech to sprawdzą, niech to zrobią, bo nie da się tak jeździć. Nie będę jeździł za każdym razem z, nie wiem, 6-8 litrami wody, żeby dolewać, jak tylko widzę, że temperatura wzrasta niebezpiecznie. Psiaki niesamowicie się cieszą, no ale największym beneficjentem tego miejsca bez wątpienia jest kocur. Tam w domu są psy, szczególnie jeden Duki, który jest nieprzyzwyczajony do kotów. No i mógłby skrzywdzić kocura. Dlatego kocur przez cały ten czas był zamknięty w naszym pokoju w Dumaguete. Tam miał kuwetę. Na noc wpuszczaliśmy, braliśmy do pokoju Tulfiego i Rosie. To się bawili wieczorami, czasem w trakcie dnia przychodzili sami do kota. Ale się zwierzaki cieszą. Jak tylko klatki otworzyłem, to wyleciały jak z procy wystrzelili. Wszyscy, łącznie z kotem. Nakarmię zwierzaki. Pójdę do wujka. Pogadam z wujkiem. No i dzisiaj chyba już będę odpoczywał. Ale muszę jutro ogarnąć ten Saigon. Muszę jutro ogarnąć ten Saigon. Trochę tu trzeba ogarnąć. Trzeba zamówić materiały do kontynuacji pracy. Trzeba ogarnąć samochód. To są rzeczy na teraz, na już, do zrobienia. Pierwszy samochód i ogarnięcie tego miejsca. Może w międzyczasie jutro zamówi się materiały do kontynuacji pracy. Co bardzo istotne, bo o to się martwili moi rodzice, jak przyjeżdżałem na Filipiny i takie głupie komentarze często są. No nie było żadnego włamania. Przecież co to jest za problem? Podejść od drugiej strony, stanąć na tym gzymsie, na tym ala parapecie, tak jak tam, i przejść po tych deskach. Się nawet kopnąć mocniej i pewnie by to wyrwało z tych halobloków, chociaż to jest na wkręty. Nie typowe wkręty do betonów, ale na wkręty przykręcone. Wszystko tu leży tak jak leżało, laser stoi, narzędzia są. Wszystko jest na swoim miejscu, nikt tu nie nocował, nikt tego nie pilnował. Jedyne co to wuja miał tylko klucz, jakby chłopaki za mocno pociągnęli przedłużacz i wypięli wtyczkę z kontaktu, a potrzebowaliby, nie wiem, spawarkę albo coś podpiąć.
No to wujo miał klucz, ale wujo tu nie siedział całymi dniami. Jak coś, to pojawiał się tylko dosłownie na chwilę. Nie ma żadnego włamania, nic nie zginęło. No, bezpiecznie. Bezpiecznie na Filipinach, a przynajmniej tu, gdzie my jesteśmy. Idę do wujka na małą bajerkę. Kupić sobie coś zimnego do picia. Bo się dzisiaj naprawdę pogodą zmęczyłem na tym promie. No i całą tą drogą z tymi postojami też nie jest to komfortowe takie jeżdżenie. Ale nic się z tym nie zrobi. Znaczy po drodze nic się z tym nie zrobi, bo coś trzeba z tym zrobić. No i tak jak widzieliście, jak to jest rozwiązane u rodziców w domu, jeżeli chodzi o sufit i strop. Tak tutaj mamy dużo mniejsze pomieszczenia niż u rodziców. No i teraz zastanawiam się właśnie, jestem już dużo bardziej skłonny, żeby wylać tutaj strop po prostu na całości. Nie cudować z belkami, tutaj jakieś belki łączącej. Tą belkę i tak się zrobi tutaj na górze, między tym słupem a tym słupem i tak się zrobi tutaj belkę. Ale przychylam się ku temu, żeby wylać strop i żeby było tak jak u rodziców, żeby jeszcze za tą ścianę nawet te belki narożne wypuścić trochę, ale tu muszę sprawdzić, nie będzie konfliktu z oknem teraz i tam ewentualnie jeszcze wypuścić trochę ten strop, zrobić taki daszek betonowy, jakby nie wiem, jakby na kiedyś się na przykład wymyśliło, bo jest taka opcja też, że tu będą schody na drugie piętro, tutaj od tyłu, a nie tam od przodu, bo teraz są przez taras, ale to nie będzie tak zrobione, tylko ewentualnie będą schody tak jak są teraz. Tam są schody na zewnątrz, na górę do tych pokoi. Ale wygodniej byłoby, jak tu były schody i sobie by ludzie wchodzili po prostu tyłem. Mus, mus, ps, ps. Mus, mus, ps, ps, ps. Ale się obżarłeś. Wyglądasz jak piłka. Ps, 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 ps. Ps, 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 ps. Mus, mus. Ps, 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 ps. Psz, 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 psz. Eksploruję, nie chcę nawet przyjść. Mus, mus. Ps, ps. Coś słyszę. Chyba poluje. Ale taki obżarty jest, że nie wierzę, żeby mógł biegać. Mus, mus. Ps, ps, ps. Mus. Hono tutaj. O, ale się obżarłeś. Wyglądasz jakbyś był w ciąży. No w końcu masz coś. Czy możesz się pobawić, posprawdzać, powąchać, połazić dookoła po działce, a nie tylko siedzieć w tym pokoju. Widać było, że mu się nudziło w Dumaguete strasznie. Niemiłosiernie mu się biedakowi w Dumaguete nudziło. No ale tak trzeba było po prostu zrobić. Nie można go tu pozostawić z nikim. Bo było po prostu bardzo szkoda, jakby się zgubił, albo jakiś inny pies go skrzywdził. Dobrze, idę do wujka. Co tam, cieszysz się, że jesteś już w domku? Tulfi, Bowsy. Tulfi, też się cieszysz? Gdzie masz siostrę? Rosie, Bowsy. O, Tulfi i Rosie dostali nowe obruszki. Też z dzwoneczkiem, żeby było słychać, gdzie chodzą, ale są z odblaskiem. Bo lubią sobie chodzić po drodze. Jak były jeszcze małe, to je ograniczaliśmy. Nie pozwalaliśmy im je... Nie tyle co karciliśmy, no ale nie pozwalaliśmy im. Udawaliśmy złych, żeby nie chodziły po drodze. Ale wszystkie psy tu chodzą samopas, także pies wujka, i ja tak samo. Także kiedyś do tego dorosną. Już kilka razy, nie wiem, jak idę do wujka, a psy biegają na zewnątrz i Tulfi odprowadza mnie do krawędzi działki i siedzi i patrzy, to zaobserwowałem, że oba psy już się nauczyły od reszty, a może od Elvisa jeszcze, nie wiem od kogo, że jak przejeżdża samochód i trąbnie, to jak wszystkie psy na wyspie schodzą po prostu z drogi. Nie ma, że staną i patrzą się, co to jedzie, tylko wszystkie psy uciekają z drogi, jak tylko coś zatrąbi, i nasze psy wydaje się, że mają już to opanowane. Byłem u wujka, postaramy się jutro od rana pojechać do mechanika, ale nie jestem tego pewien, bo tutaj też wujo powiedział, że też sąsiad będzie miał uroczystości,
tego samego typu, które miałem ja z żoną. Dodatkowo wujo też jest bardzo smutny i w zadumie, bo jak wiecie, jego teściu, tata cioci Anabel, tej samej nocy co mój teściu, też odszedł. Syn wujka, ciocia są w Cebu na uroczystościach, a wujo musiał tutaj zostać sam, pilnować całego dobytku i wszystkich zwierząt. Przede wszystkim zwierząt hodowlanych, które mają, i sklepu. Zobaczymy, co przyniesie jutro. Ja na jutro mam w głowie jakieś plany, co chciałbym porobić, osiągnąć, załatwić, jakkolwiek tego nie nazwać. No ale najważniejsze to, żeby udało się coś ruszyć do przodu z samochodem, żeby zawieźć samochód do mechanika, bo znowu jak byłem u wujka, podjechałem samochodem do wujka, chwilę z wujkiem porozmawiałem, to wujo widział na własne oczy, że pod fotelem pasażera, pokazałem, że wydaje mi się, że to jest z tego miejsca, chwilę tam postałem i jak tylko ta woda się nagrzeje w chłodnicy, no to pod względem ciśnienia, wiadomo, para i tak dalej, gdzieś ta woda tam sobie wykapuje. Wydaje mi się, że to jest włączenie wężyka gdzieś tam z częścią chłodnicy. Zobaczymy, co przyniesie jutro. No i chyba to tyle. A mogę wam jeszcze pokazać. Części nie mogę wam pokazać, przecież nie rozpakowałem. Ale Ernestin zamówiła mi nowe, mniejsze płetwy. One są z typową taką maską, wiecie, jak do snorklingu, jak Predator. Cała twarz zabudowana z takim wielkim szkłem, z rurkami po obu stronach. Do pływania powierzchniowego jest po prostu lepsza widoczność niż w zwykłej masce, masz większe pole widzenia. Ale też w Dumaguete było do odbioru, czekały na mnie bardzo dużo różnych wkrętów budowlanych, które zamawiałem jeszcze będąc w Dumaguete. Takie duże, ciężkie paczki, to idą dość długo. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że można je zamówić na Siquijor bezpośrednio. Ale już też je mamy na miejscu. Także wkrętów mamy wystarczającą ilość z tym, co jeszcze przyszło z Lazady tutaj na Siquijor. Dziękuję za wszelkie lajki. Chociaż w ostatnich dniach, dobrze wiecie o tym, najważniejsze były komentarze. Naprawdę daliście dużo wsparcia. Generalnie ludzie komentujący ten kanał całkowicie dają radę. Muszę się wam przyznać, że jednakowoż w ostatnich dniach, kiedy miałem nie najlepsze samopoczucie, były dwie osoby, nie będę mówił tego, co ślina cię na język przynieść, jak ich nazwać, ale były dwie osoby, które już nie pierwszy raz gdzieś tam w jakiś sposób próbowały sobie coś podgryzać i jakoś, że nie byłem w nastroju, żeby wchodzić z nimi w jakąś polemikę, to po prostu zablokowałem im możliwość pisania komentarzy. Jeżeli dalej oglądają te filmy bez możliwości pisania komentarzy, to jeżeli macie jakieś takie swoje uwagi, no to zawsze możecie, pod każdym filmem jest link mój prywatny do mojego Facebooka. Możecie do mnie się odezwać w wiadomości prywatnej i tam pisać swoje uwagi, wylewać swoje żale, dawać swoje uwagi, a nie szukać poklasku pod jakimiś komentarzami. Z reguły nie mieli poklasku. Witam nowych subskrybentów. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. Dziękuję wszystkim, którzy nie przewijają reklam. Zobaczymy, co przyniesie jutro. Pozdrawiam was serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Wracamy do życia na Filipinach. Trzymajcie się. Będzie dobrze. Tak jak wiele razy mówiłem. Życie, życie. Góra, dół, góra, dół. Będzie dobrze. Na razie.